Hej, hej, witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj będzie taki króciutki tylko filmik jubileuszowy, bo właśnie dzisiaj mija pół roku, odkąd podjęłam wyzwanie NoFap, pół roku na NoFapie, czyli pół roku bez orgazmu. Ja dostawałam różne ostrzeżenia, słuchajcie, również są w komentarzach, możecie sobie poczytać na tym kanale, że coś mi się złego stanie, że zwariuję albo że na pewno zachoruję, że to przypłacę zdrowiem fizycznym i mentalnym. No minęło pół roku, nic takiego się póki co nie stało, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, to myślę, że chyba nigdy nie byłam w lepszej formie. A jeżeli chodzi o zdrowie mentalne, również zdecydowanie w moim życiu jest więcej spokoju, więcej równowagi, może trochę mniej atrakcji, mniej takiego rollercoastera. I przez pierwsze tygodnie trochę tego brakuje. Tak, ale myślę, że mimo wszystko jest to warte spróbowania. Także no zaświadczam, że tutaj nic, że tak powiem, złego mi się nie stało, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o choroby, to odkąd zaczęłam praktykować NoFap i transmutację energii, czy właściwie sublimację energii seksualnej, to w zasadzie 3-krotnie próbowała mnie zaatakować jakaś choroba. Dwukrotnie to było chyba w pierwszych 3 miesiącach i teraz niedawno 3. raz. Jakiś tam był taki moment, że ja rzeczywiście dużo więcej wysiłku fizycznego było w moim życiu i zmieniała się też, no zmienia się pogoda, tak? I coś tam próbowało mnie przyatakować, ale to jest, słuchajcie, za każdym razem jeden dzień i ta choroba po prostu nie ma szans z układem odpornościowym, który, znaczy ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to działa dokładnie, co tam, mogę tylko powtórzyć to, co przeczytałam w jakichś tam książkach taoistycznych, o czym już gdzieś tam mówiłam w poprzednich swoich filmach. Ja spróbuję je odnaleźć i Wam tutaj je podlinkować, jeżeli macie ochotę się dowiedzieć, jak to działa wedle Tao. Natomiast mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie wiem jak, ale z pewnością całą to działa. No i myślę, że co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć tak, że po 150 mniej więcej dniach, tak plus minus, zauważyłam taką zmianę podczas wykonywania praktyk transmutacyjnych, że te doznania stały się silniejsze, wzmocniły się i to jest bardzo przyjemne. To są bardzo przyjemne doznania. One nie mają nic wspólnego z taką seksualną przyjemnością odczuwaną podczas orgazmu. To jest zupełnie inny rodzaj przyjemności. Tym niemniej jest to tak, jest to bardzo przyjemne doznanie, które się zintensyfikowało ostatnio, w ostatnich tam tygodniach. Także takie zmiany zauważyłam. Oprócz tego raczej tutaj w tych ostatnich miesiącach to był raczej taki flatline. Ja tutaj nie zauważyłam jakiegoś wielkiego przypływu mocy, czy wielkiego przypływu kreatywności. To, co zauważyłam w pierwszych miesiącach, tylko raczej takie właśnie jest to spokojne życie. Natomiast ze świadectw nofaperów takich długoterminowych, ja wiem, że to jest zupełnie normalne, że przychodzi pewien taki flatline, czyli taki, dotykamy jakiegoś tam szklanego sufitu
i potem nam się wydaje, że tam, że to jest koniec doświadczeń, że jak gdyby, że to jest koniec tego doświadczenia i że nie można jakby z niego więcej czerpać korzyści dla siebie. I w tym momencie wiele osób rezygnuje. Natomiast ci, którzy przetrwali ten szklany sufit, no, opowiadają o tym, że jednak później następuje dalsza transformacja. No i jestem ciekawa, co się dalej będzie działo. Także ja oczywiście kontynuuję. U mnie jest tak, że jeżeli chodzi o wątpliwości takie, czy mnie nachodzą do wątpliwości, zdarza się, że ja się zastanawiam, że właściwie po co ja to robię i czy to ma jakiś sens. Mimo że mam mnóstwo dowodów na to, że to ma sens i że to działa i że ma to bardzo głęboki sens, to jednak ego, no oczywiście mam niejedno jeszcze ciągle i ono do mnie przemawia. I tak, no, są takie momenty, że ja jestem pełna wątpliwości, że mam w sobie zwątpienie, natomiast nigdy jeszcze nie było tak, że to zwątpienie było na tyle silne, żebym ja no, chciała zawrócić z tej drogi. Także ta droga jest kontynuowana i zobaczymy, co dalej. Jeżeli chodzi o kanał, to ja w ogóle chciałam się Was zapytać, o czym Wy byście się chcieli dowiedzieć, bo dla mnie ten kanał był w tym początkowym okresie, w tych pierwszych 3 miesiącach wielką motywacją i pomagał mi bardzo, bo ja sama sobie czytając, zdobywając wiedzę i dzieląc się z Wami tą wiedzą, sama sobie odpowiadałam na pytanie, czy warto to jest robić i po co ja to w ogóle robię, i to było dla mnie duża motywacja. Ja w tej chwili już nie potrzebuję takiej silnej motywacji, natomiast czuję jakąś taką potrzebę dzielenia się dalej swoją przygodą i swoimi doświadczeniami i chętnie będę dalej kanał prowadzić, natomiast nie to, że mi się skończyły pomysły też na tematy, bo pomysły mam ich zapisanych bardzo dużo, natomiast mam mniejszą motywację, żeby o nich opowiadać, bo dla mnie to już jest jakby bezdyskusyjne, że to jest coś, co warto robić. Więc jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś tematy, o których chcielibyście, żebym tutaj opowiedziała, to kontaktujcie się ze mną, proszę. Piszcie maile albo komentarze. No i mam nadzieję, że będziemy dalej w kontakcie. Wysyłam Wam, kochani, ciepłe myśli. Bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Sat Nam.